Dawaj suba, witaj w klubie! Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku postaramy się przetestować Zetora w bronie talerzowej 5-metrowej. Jak ten ciągnik będzie się zachowywał, jestem trochę ciekaw. Będzie to zrobione troszeczkę nie tak, jak ja bym chciał to zaplanować. Postaram się zmierzyć spalanie i porównać to spalanie do New Hollanda. Mam 2 dni na uprawki, mam dziś i jutro. Może i bym tego jakby na siłę nie robił, bo nie wiemy jak z pogodą i wygodniej by mi było to zapiąć do New Hollanda. Mam lepsze oświetlenie, mam po prostu GPS-a i nic mnie nie obchodzi. Natomiast jeszcze dzisiaj dostałem taki telefon, dobry znajomy, wylądował w szpitalu, mówi: co, nic nie dodajesz? Mówiłem, teraz dużo czasu, bym coś pooglądał. Także to też taki trochę motywator. Mówię, kurde, lubimy razem jakby te 80, więc postaram się, żeby jak najszybciej to wleciało na YouTube'a. Jeszcze mamy serwisowanie. Zobaczcie, w jakim on jest stanie. Ręce opadają. Działa on w ogóle? I musimy podkręcić dawkę paliwa, następnie zatankować traktor. Zrobimy to już bez balastu. Balast jest do przerobienia, bo w New Hollandzie balast nie da się go opuścić na maksa i nie chcę już po prostu tracić czasu na przepinanie tego wszystkiego, bo potem talerzówka wraca z racji po prostu logistycznej szybkości przejazdów na pole. Ale jest taki wygładzony, nie? Ojej, a to nie ciągnie. Człowieku, to nie jedzie, patrz. 0,4 bara jakieś nędzne. To w ogóle, kurde, jakbym farmtrackiem jechał. No może trochę lepiej, no może trochę lepiej. Nie ma energii ten traktor. I 19 klucz, żeby przekręcić dawkę na maksa. To już w takiej sytuacji nie wiem, ile on dokładnie spalił, ale to jeszcze jak coś tam do obornika może go weźmiemy. To nie jest taka duża ilość też roboty, żeby tą dawkę paliwa podkręcić, także chwila, moment, powinniśmy te 7 obrotów mu cyknąć, żeby wróciła moc w okolicach 220 koni. Była ta moc zmniejszona z tego względu, że po co w rozrzutniku obornika dwutonowym mieć 220 koni? O, zaznaczone. I wkręcamy ją 7 obrotów. Jeden, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I już mamy jedną stronę założoną.
Wjeżdżamy na pole, będziemy pracować 5-metrowym mandamem, który waży 5 ton, a Zetor waży 6 ton 200 kg. Podkręciliśmy dawkę. Ja pierdzielę, on zaraz aż zerwał przyczepność, bo tutaj jest piasek. Nie bój się, na sprzęgle na sprzęgle chyba nie przerwał. Włączymy przedni napęd, zrobimy małą nawrotkę. Jest pole po rzepaczysku. Chyba że on na sprzęgle umyka, wiesz? Patrz. Moc piekielna, po prostu moc piekielna. Teoretycznie ten traktor powinien iść trójką, nie? Wyjdę, dam żeby nagrać jakieś ujęcie z zewnątrz. Dobrze, ustawimy wstępnie maszynę. Robimy mega płytką uprawę, tak? Naszym celem jest tylko wymieszanie resztek. Ja tutaj opóźniłem zabieg, tak? Celowo, bo było strasznie sucho. Poprowadzimy na razie bronę. Ja ją tutaj mocniej zagłębiłem, żeby te ujęcia po prostu lepiej wyszły. Więc zaraz ją tutaj wstępnie ustawimy i zobaczymy, jak ona w ogóle sobie będzie radziła. No, ciągnik generalnie, tak jak tutaj te przejazdy robiłem, to jeżdżę trójką, bo dwójką po prostu jest za wolno, no ale ustawmy ją na razie bardzo delikatnie. Do tego jest bardzo fajny ten dyszel hydrauliczny, także ja go podnoszę na maksa. Tak, mamy na maksa. Teraz nie pamiętam, który zawór muszę zakręcić, bo Zetorem robię pierwszy raz. Może ten? Tak, dobrze. I teraz talerzóweczkę zagłębiamy na dyszlu, bo dlatego, że... widzisz? Tutaj trzeba skręcić, żeby tutaj nic już się nie ruszało. I tutaj ma być na maksa, bo ten EHR trochę gorzej działa tutaj. Dobra, nie powinien się ruszać. Dobrze? Dwójeczka. Dwuja i gazu od. I teraz zagłębiamy talerzówkę, żeby ładnie robiła. Troszkę mało. Możemy zakręcić zaworem. Hejterzy mogą ssać, tak swoją drogą.
Jak już jesteśmy przy takich trudnych tematach. O, widzisz, tu jest dużo ciśnienia. Ciągnik idzie trójką szosową. Z 5-metrową. Dobra, ona ma być tak ustawiona, że ten talerz leciutko się kręci, bo my nie orzemy dzisiaj tą talerzówką, tylko my robimy płytką uprawę pożniwną. Ja bym nawet troszeczkę wypłycił jeszcze. Gdzie ja mam rękawiczki? Troszeczkę bym wypłycił, wam powiem, ale żeby to w miarę obiektywne też, kurde, było. No za mocno ona bierze aż. Ja mam trochę ale do bezorki może i lepiej to przemieszać faktycznie, bo tu będzie bezorkowo siane. Za mocno ona bierze, ona powinna trochę płycej brać. Raz, że po co paliwo palić, to tylko chodzi o to, żeby to... No te talerze muszą się pod nogą przekręcić, a ten się nie kręci. No ten się przekręcił. Troszkę trzeba wypłycić. To bez sensu paliwo palić. Ona ma zrobić prędkością swoją robotę. Spróbujmy na razie tak. Ujęcia za chwilę jakieś nagramy i będziemy obserwować, czy tam się nic nie rozleci w nim. O, tutaj nie będzie oszczędzania. O, filtr powietrza nie ogarnia. No i jedziemy. Będę go opałował od razu z trójki. No balast by się przydał, nie? Płytko. A dobra, to w trakcie jazdy na ręcznym go ustawimy. Na gazie ręcznym. Nie ma trakcji. Wczoraj spadło 11 litrów. A, bo ja jadę po ścieżce. No ale dobra, już tak pojedźmy. Wczoraj deszczu to... No ale dobra, jedziemy, na razie jedziemy. 16 na godzinę. A zmniejszmy trochę mu. 1500, 600, 1800 obrotów. Ślizną na tarczkach. Kurde, ja mam tu ten gaz. Trzeba było wziąć ten balast.
padać zaczęło, chciałem zrobić test spalania. Chyba to nie wyjdzie, bo no po prostu trakcję stracę, nie? A błyska się jak cholera, nie wiem czy do domu nie jechać zaraz. Zapowiadali takie coś, nie? Biorę kamerę na głowę. Słuchajcie, ten traktor ma tyle mocy, że tak, nie ma żadnego problemu przy normalnej pracy, tak jak postaram się teraz pokazać. A dobra, otworzymy toż. Jakoś to trzeba też ponagrywać, kiedy to zrobić. Trzeba wziąć tego. Może przeleci, no. Czyli tak, jeżdżę normalnie 12-13 na godzinę. Tutaj teraz tracę trakcję, bo popadało, leje i mi mieli, a w nocy wczoraj też mieliło. Także normalnie mam 13 na godzinę. Kurde, chyba będzie trzeba zjechać. Więc tak, no mam tutaj zrobione, za chwilę będę miał zrobione blisko 3 hektarów. Cholera, no kurde, nie dokończymy chyba, szkoda. A jak 2 razy będę jechał, to ten test spalania będzie zaburzony. A to pojedziemy jeszcze na jedno pole. I teraz tak, jadąc tak normalnie 13 na godzinę, wcześniej jeździłem z tamtą 4-metrową talerzówką 10 na godzinę, czasami tylko jeździłem właśnie 12-13 na godzinę. No mieli, już zaczyna mielić, kurde. No to tutaj bez problemu jeżdżę dwójką na zającu, nic się nie dzieje, temperatura jest 80 stopni. No brakuje tego balastu, brakuje masy traktorowi, natomiast moc tego ciągnika, w tej chwili mamy 1 bar do ładowania i patrzcie, jedziemy w górkę, ja dotykam gaz, patrz, jedziemy pod górę, 1 bar, gaz w podłogę, ten ciągnik po prostu jest tyle mocy, że wystarczy operatora, który nie będzie patrzył, to na tej dawce paliwa go zagrzeje, więc do tej 5-metrowej talerzówki mocy jest aż nadto. Jeżeli u nas wyszło 220 koni na wałku, jak przerwało napęd, to na tym silniku, patrząc po tym jak ja teraz jadę, jest lekko 240 koni. No bo wymierzyliśmy moc na wałku, nie uwzględniając strat, tak? I teraz tak, no dzisiaj celowo trochę nie wziąłem tego balastu, tak, żeby po prostu zobaczyć jak on ten. No i brakuje tego balastu, brakuje masy. Ale do bezorki, do bezorkowca, gdzie tylko jest, wiesz, góra-dół, czy do takiej talerzówki, tylko po prostu trzeba mu klocka tonę założyć do przodu. Po równych polach, jak będzie sucho, no bo teraz no, zaczęło lać, tak? Ale i tak chyba dokończę to pole. Chyba że naprawdę mnie zgoni, że pod górki już nie będę wciągał. No mam prawie pół pola zrobione. Także mówię, teraz jedziemy, mamy 0,6 do ładowania. W górkę mamy 1 bar do ładowania. Mam 1900, 2000, bo mi ta skrzynia nie pozwala po prostu w pełni wykorzystać jakby potencjału tego silnika Martina, nie? Tak w New Hollandzie już by była połóweczka z górki, połóweczka do góry, 1 bieg do góry i byśmy lecieli. Natomiast tutaj no zobaczymy jak to spalanie wyjdzie. No mówię, trakcji nie mam w górki, ale jeżeli mnie ta pogoda nie zgoni, to postaram się dokończyć, jadąc tak jak teraz, 12-13 na godzinę. 13 teraz pokazało, ale już ciągnik zaczyna lekko mielić, kurde. O, ale się błyska. Więc chyba będziemy musieli zjechać.
wcześniej to było kilometr na godzinę wjechał, tak jak teraz. A w górki mieli 80 na piecu, 480 do 520, 540 EGT, tak, temperatura spalin i mówię, lekkie muśnięcie gazu to jest, z górki to jest, no po prostu reakcja na gaz w tym ciągniku jest po prostu na tej turbosprężarce i na tej dawce paliwa jest po prostu natychmiastowa, nie? Można powiedzieć, że wgniata w fotel. Normalnie nie upuszczałem, ale tutaj ją akurat nie podnosiłem. Także no kurde, lata ten Zetorek, aż w szoku jestem. Mówię, tego balastu trochę nie wziąłem, nie chciało mi się go odpinać, bo prawdopodobnie ze względu na GPS-a i tak przepnę talerzówkę do New Hollanda, nie? I ze względu też, że New Holland waży tonę więcej. No i teraz zobaczmy jeszcze pod górki. Mam parę ujęć, na szczęście przed tym deszczem udało mi się trochę tam nagrać, także tam trochę te pola przegryzę. Sam jestem ciekaw, ile ten Zetor spali. Po rzepaku ma miękko, lekko, ale no trakcję straciliśmy, więc no i leje, więc pewno będziemy musieli powtórzyć ten test. Natomiast jakby te pierwsze testy uważam za o ja pierdzielę, ale się błyska. Za całkiem w porządku. Teraz mamy 0,9 bara. No i się niestety nam ta pogoda, ale już tak mocno nie leje. Może pójdzie bokiem i pozwoli nam dokończyć. Nie ma co żałować, czekam, gdy powiem moich byłych spalą ze mną lona. Mała dobrze wie, że nie może strzelić w oka. Znam za dużo kobiet, które pragną się zakochać. Mam w sobie trochę zjeba, trochę płata, trochę alkohol. Mam w głowie słowa taty, które się minęły z prawdy. Mam w ręce paczkę fajek, jak i potargany banknot. Mam sercu swego żonka, więc palę z koleżanką. I proszę mnie nie pytać, czy to co robię jest mądre. Moja była się przyjaźnić z mą dziewczyną, to nieprawda. I proszę mnie nie pytać, czy to co robię jest miłe. Jak poczujesz się za dużo, obiecuję, że przytyję. Ja to przystojny chłopiec, słaby oski. Jestem zakręcony, bo tu foczki kręcą loczki. Ziomale na balkonach wyżej niż ta para nocy. A tam ulicem z domu patrzy, czy się para kończy. Czy się para kończy, kołopci. Czy się para kończy, kołopci. Czy się para kończy, kołopci. Możemy jechać do domu tankować. 6,60-6,70 hektara. Oczywiście się musiała rozładować, kurna, w kulminacyjnym punkcie mojego filmu. Co za 37,4 litra. On oszukuje, więc 37,4 razy 104 podzielić przez 100 daje nam wynik 38,89 na 6,7 hektara, 5,80 na 6,6, 5,89, 5,89.
niecałe 6 litrów z butowaniem ciągnika na trui. Dojazd jest naprawdę ładne, parę kilometrów. Pole trochę w klinie i bez GPS-u. Nie no, piątka z przodu, no 6 litrów. New Hollandem bym spalił, tutaj koło domu jak talerzowałem, spaliłem 4,44 litra na hektar. Też pole w klinach, płytko, miałem lepszą trakcję New Hollandem. Mimo wszystko w 3-metrowej talerzówce ten ciągnik palił, jak dobrze pamiętam, 7 litrów, w okolicach 7 litrów. I tutaj moglibyśmy jeszcze troszeczkę się pobawić dawką. Jeżeli ja bym tego ciągnika nie butował, nie gniótł mu na tej trui, bo kilka przejazdów, żeby pokazać jakby możliwości tego ciągnika, było dopierdzielone, wiesz, konkret i dojazd, nie? Tam jest bardzo daleko to pole, a tutaj talerzowałem przy domu, więc myślę, że New Holland mógłby się zamknąć w okolicach 5,5 litra. Jeszcze no New Hollandem talerzowałem dopiero jeden raz. Niemniej jednak no wynik dla tak jakby no starego też ciągnika po tych moich modyfikacjach z 5-metrową talerzówką z brakiem trakcji w górki, moim zdaniem, bo balast miał być założony, ale niech to będzie tam takie coś jakby luźnego. W New Hollandzie mam ciśnienie wyregulowane. Tutaj już dzisiaj nie chciałem tracić na to czasu. Jest piątka z przodu, z dystrybutora. Ja uważam, że to jest bardzo dobry wynik mimo wszystko. I teraz Zetorek będzie konkurował po prostu z New Hollandem dalej w takich tam warunkach, z tym, że New Hollandem stalerzujemy po prostu no 13, no ze 30 hektarów, tam 30, może 3, zobaczymy, nie? Miałem zrywać ścieżki technologiczne gruberem na głęboko, ale nie wyszło. Wy macie zakończenie filmu. Jest jeszcze jeden pomysł na nagrywki jutro. Dziękuję, a ja jestem osobiście zadowolony. Spodziewałem się, że on da sobie radę z tą 5-metrową talerzówką i się dużo nie myliłem. Żeby tak, jakbym chciał nim obrobić teraz tamte, załóżmy stalerzować, no bo dzisiaj to było tak na szybko, mówię, a dobra, prawdę mówiąc, zrobiłem to trochę bez jakby wielkich chęci. Straciłem trochę czasu na tym, zrobiłem to typowo pod to, żeby nagrać film, nie? Także też już mi się nie chciało spuszczać ciśnienia na przykład na 1,5 bara w oponach, bo jakbym jechał typowo, nie wiem, robić 40-50 hektarów, tak, no to bym założył balast i bym, ale się błyska, nie wiem, czy jutro coś uprawimy, bym wyregulował ciśnienie, bo ma nabite gdzieś tam pewno 2,22, 2,3 bara, no i mówię, balast, ciśnienie, tak, i jeżeli warunki by były takie, a wczoraj spadło 11 litrów, teraz spadło pewno, wszystko jest w kałużach, więc spadło może 15 litrów, więc w te górki miał takie trakcje, jakie miał. Fajnie, no, ogólnie fajnie. Aha, i jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo były te pytania odnośnie te newtonometry, nie? To Zetor objeżdżał New Hollanda na mapie fabrycznej. Tam on miał chyba w okolicach trochę więcej miał. Chodzi nie o moc, tylko o newtonometry, nie? A w tej chwili New Holland ma 800 N na boście, normalnie ma 650. No to teraz Zetor też go jakby objeżdża teoretycznie, bo WOM zerwało przy 850 Nm, nie? Natomiast tutaj ten Zetor, on chyba by dużo lepiej szedł, tylko przełożenie trzeciego biegu nie do końca mu pasuje. Bardzo ciężko ma na trójce i on by leciał te 15-16 na godzinę bez żadnego problemu, patrząc po tym, jak ten silnik reaguje. Natomiast w New Hollandzie jest skrzynia tak zestopniowana, że to czuć, nie? Że załóżmy czasami na biegu B8 jest duża różnica przełożenia w stosunku do biegu C3, bo te biegi różnią się bardzo mało jakby kołem zębatym, a tutaj jednak no niestety w tej skrzyni nie wykorzystamy potencjału i
będziemy jakby, ja będę się bawił tym i go zestroję do tego stopnia, żeby to optymalnie paliło, bo teraz jest wszystko fajnie, tylko jeżeli ktoś jakby głupi trochę będzie jeździł i nie będzie kontrolował, tylko będzie mu gniótł, no bo ja jeździłem na 3/4 gazu i te 3/4 gazu wystarczało, czy tam taka dobra połowa gazu wystarczało na utrzymywanie ciągłe obrotów w okolicach 1800-1900. Po równym polu lekko bym latał trójką, natomiast to takie na uwrociach trochę zamęczanie by było, nie? No ale to i tak piątka jest z przodu, ogólnie jest spoko.